Witam, z tej strony Neron. Dzisiaj zaprezentuję nową serię pod tytułem Niesławna recenzji opinia. Dzisiaj opowiem o zapomnianej grze o nazwie Cortex Command. O grze, która ma zaawansowaną fizykę, duży wybór misji, szeroki wachlarz broni, ciał do sterowania, a najważniejsze, epicką muzykę. Cortex Command to gra typu strategiczna strzelanka czasu rzeczywistego. Została wydana w 2012 i była w produkcji od 2009 czy jakoś tak. Może 2008. Cortex Command możemy grać aż do 4 graczy lub 3 SI. To powoduje dużo chaosu, jeżeli mamy duży monitor. W Cortex Command mamy wiele misji do wykonania. Większość to albo Tower Defense, czy bezpośredni atak. Są dwa tryby gry. Conquest i tryb scenariuszy. Conquest to tryb, w którym aż do 4 graczy, czy 3 SI, rywalizuje o tereny, w których można wydobywać walutę. Wydobywaną walutę możemy przeznaczyć do rozbudowy baz, czy do ataków innych terenów. Tryb scenariuszy to jest ten najbardziej swobodny tryb, gdzie wybieramy własne misje i je ogrywamy. Rozgrywka jest dosyć prosta. Steruje się mózgiem operacji i od niego się zaczyna. Prawym przyciskiem myszy otwiera się menu kontekstu, gdzie na start można kupić jednostki czy mięsa armatnie. Możemy wybrać asortyment jednostki od pistoletów po karabiny szturmowe i snajperki. Każda jednostka, oprócz kościotrupów, ma swoje plecaki odrzutowe. Im więcej broni damy jednostce, tym szybciej będzie się paliwo zużywało i niżej wznosi się dana jednostka. Warto wspomnieć, że jeżeli się rozpędzisz daną jednostką, to ona zginie poprzez swoją prędkość, jeżeli palnie w jakąkolwiek ścianę. Możemy wybrać naszą frakcję, przez to mamy tańsze i wytworzone presety jednostek. Jeżeli mamy już daną frakcję wybraną, z innych frakcji możemy nadal kupować, lecz będą droższe. Każda frakcja ma swoje specjalności. Koalicja ma swoje maszyny. Brown Coat oferuje ciężki pancerz, a Dummy oferuje nadzwyczajnie niszczące bronie. Możemy również budować własne bunkry, choć jest to dosyć czasochłonne i skomplikowane. A drabiny to jakiś żart. Najlepiej jest lądować na twardym gruncie niż na terenach naturalnych. Nawet nasze jednostki wydeptują dziurę nawet na twardym gruncie. Ale to jest dosyć rzadko, to wtedy się dzieje, kiedy mamy dużo przechodzących lub silniki, czy ktoś kopie w nich po prostu. Spawnujemy się, zamawiamy ciała, które będą kopać nam walutę i robimy naszą armię. A tutaj jeszcze jakiś śmieć zaczął strzelać do moich ludzi. Takie dołki są trudne do przeskoczenia dla naszych ciał. Przynajmniej kiedy są sterowane przez AI. Ponieważ nie można polegać na drabinach, jeżeli mamy cięższy sprzęt. No więc, naszym celem zazwyczaj i chyba zawsze jest zniszczenie mózgu wroga wszystkimi dostępnymi środkami. Nie polecam wysyłać pojedynczo swoich ludzi, ponieważ mają mniejsze szanse na przeżycie. Ponieważ z jakiegoś powodu zamiast strzelać od razu, to oni lubią zostać pobici lub postrzeleni parę razy. A najgłupszym pomysłem jest wysłanie swojego własnego mózgu do oboju. Jeżeli chcecie się dołączyć do walki, to możecie zrobić skład w promieniu okręgu lub możecie ich każdego wysłać na własną podróż do mózgu przeciwnika, a samemu też się wybrać w samotną drogę.
Są również inne opcje typu wydobywanie waluty czy patrolowanie. Sami oni sobie nie wybiorą żadnego zadania, więc musicie przełączyć się na każdego, aby to zrobić manualnie. W małych korytarzykach zwłoki mogą nam blokować drogę, co pełni dobrą ochronę przed pociskami lub przejściem przez wroga, lecz my też mamy ten sam problem. Oczywiście tylko z przechodzeniem, więc polecam wyposażyć jednego czy dwóch w Diggera. Nasz celownik jest pokazany przez 3 kropki, które czasem są trudno widoczne. Podczas chodu są tylko 2, przez co nasz aim jest pogorszony. Stanie w miejscu lub kucanie podczas strzelania do przeciwników jest proponowane. A teraz fragment na moją własną opinię. Otóż, gra jest ogólnie dobra, tylko niestety plecak odrzutowy czasem nie działa i ogólne poruszanie się na naturalnych terenach, jak i zwłokach jest po prostu trudne. Gra na wyższych poziomach jest prawie niemożliwa do przejścia, ale nie każdy gra w gry na najwyższych poziomach. A jeżeli ktoś gra, no to najwyraźniej znudził mu się Dark Souls. UI podczas budowania bunkrów nie jest intuicyjne, przez co łatwo jest stracić coś, nad czym się spędziło dużo czasu. Nie wspomina również o limitach, a po moich doświadczeniach nie mogłem zapisać swego bunkra, ani się nie zapisały żadne zmiany. Celowanie też jest trudne w niektórych momentach, nawet jak się stoi. Więc w niektórych przypadkach celowanie nadal jest trudne i krzywe. Gra nie jest warta swojej ceny, więc lepiej kupić na przecenie. Choć gra staje się nudna po kilku minutach, polecam się zaopatrzyć w znajomych, żeby zabawa potrwała dłużej. Szkoda, że gra jest underrated i trudno ją znaleźć na polskim YouTube. Przynajmniej ja żadnego nie znalazłem. Ale społeczność się zebrała, aby naprawić Cortex Command, przez co powstał projekt zwany Cortex Command Community Project, w skrócie CCCP. I w ten sposób będę się do tego zwracał. W CCCP można znaleźć nowe bronie, ulepszoną grafikę, lepszy silnik, a nawet online multiplayer. Również materiały użyte w tym filmie pochodzą z CCCP. Modowanie jest prostsze na CCCP niż normalny Cortex Command, ponieważ tam się tylko wkłada pliki do specjalnego folderu na mody, a oficjalny warsztat Steam przestał działać, z czego ja czytałem. CCCP jest tańsze od Cortex Command, ponieważ kosztuje 0. Ale nadal, jeżeli chcecie wesprzeć oryginalnych autorów gry, to kupcie oryginalny Cortex Command i ich inne gry. Cortex Command jest dobrą grą i ma swój potencjał, ale ten potencjał został zmarnowany przez swoich własnych twórców. Był fajny koncept, ale nie wyszło to im. To był Neron i nowa seria. Do usłyszenia kiedy indziej. Ja wracam do mrożenia sierot.